No siemano, jak się macie? Opowiem wam dzisiaj o takich 7 gadżetach, które powinniście mieć, będąc filmowcami, bo to bardzo wam ułatwi pracę na planie. Jedziemy z tematem. Numer 1. Bongo Ties. I jest to nic innego jak zwykła czarna gumka zakończona jakimś takim drewnianym kołkiem. A do czego to służy? Najczęściej używa się tego na przykład do okablowania, żeby po prostu przytwierdzić jakiś kabel, albo na przykład macie ładnie zwinięty i wtedy sobie jeszcze to uzupełniacie o to i on nie ma prawa się wtedy rozwiązać. Ja najczęściej korzystam z tego przy na przykład moim roninie, żeby na przykład zabezpieczyć kabel HDMI od monitora, czy na przykład kabel od baterii, żeby nic się tam nie plątało, żeby nic się nie kręciło, prawda, pracującego ronina, tylko żeby to sobie sztywniutko razem siedziało. To ma ogromną ilość zastosowań. To jest trochę taka trytytka, tylko wielorazowego użytku. To się wiecie, rozciąga, ma to różne też kolory, na przykład możecie mieć czerwone, żeby sobie na przykład rozróżnić kable. To jest wszystko po to, żeby zachować taką higienę na planie, przede wszystkim porządek i takie urządzenie, które jest stosunkowo niedrogie, bardzo wam w tym pomoże. Numer 2. Czołówka. Jest to bardzo niezastąpione urządzenie na plenerach, gdzie na przykład wiemy, że jest plener i możemy wejść w noc, to wtedy bez tego po prostu nie ma co jechać w ogóle na plac zdjęciowy, bo na przykład czy to szukamy na przykład sprzętu w plecaku, w walizce, w case'ie, gdziekolwiek, to jest waszym takim trzecim okiem, które wam podpowiada, gdzie co jest. Ale na przykład przydaje się to również przy hali. Na przykład jeśli mamy zdjęcia na hali, a na przykład na hali jest często na przykład wyświecona, zbudowana scenografia i tylko tam się świeci, a wszystko wokół jest ciemne, to przede wszystkim ułatwia to wam znalezienie sprzętu, ale tylko pamiętajcie, żeby nie świecić scenografia, gdzie jest plan, ale na przykład pomaga też, żeby ktoś mógł was zobaczyć. Wtedy to jest tylko na przykład włącza się wtedy najsłabsze światełko i wtedy jesteśmy dla kogoś widoczni i to po prostu ułatwia wtedy nam komunikację i bezpieczeństwo na planie. Ja najczęściej z tego korzystałem przy na przykład zdjęciach plenerowych, żeby na przykład wiedząc, że wchodzimy w nocy, przerzucanie się z lokacji A do B, to po prostu ułatwia, żebyśmy nie wpadli w jakąś dziurę, czy zobaczyli krzaki, czy cokolwiek, czy na przykład coś nam wypadnie, to wtedy łatwiej nam to zlokalizować. Numer 3. Multitool. No i u mnie historia jest taka, że w mojej karierze ich się bardzo dużo przewinęło. Niestety ja nie mam jakiegoś szczęścia do nich, bo większość zgubiłem. Zostały mi ostatnio tutaj 2, które jedno trzymam w studiu, a drugie jeżdżę ze sobą na zdjęcia. Niemniej jednak jest to bardzo ważne urządzenie pod względem takiego mobilności i takiego szybkiego sobie radzenia w ciężkich sytuacjach. Na przykład jeśli potrzebujemy na przykład przeciąć szybko trytytkę, którą gdzieś zamontowaliśmy, a przeze mnie najczęściej myślę, że jest używana właśnie płaski śrubokręt, który po prostu odkręcam sobie, odfiksowuje kamerę od stopki albo ze śrubki, cokolwiek, to jest bardzo pomocne. Niestety, tak jak mówię, ja nie mam szczęścia, albo gdzieś gubię, albo zostawiam na planie, albo nieważne, ale już ich trochę miałem, i to jest nieważne, czy to jest Letterman, czy jest to jakieś inne urządzenia, ważne, żeby je mieć po prostu pod względem takiego szybkiego reagowania na jakieś takie sytuacje, które występują na planie, a to urządzenie może nam w tym wszystkim tutaj pomóc. Numer 4. Sprężone powietrze. I mi bardzo tego brakowało ostatnio na zdjęciach w Hiszpanii, gdzie bardzo wiało takim małym, drobnym piaskiem, kurzem, cokolwiek, nieważne co to było. Wiem, że wchodziło to w każdy element w kamerze, bo na przykład w Blackmagicu aż przestały działać mi filtry ND. Na szczęście tam poczytałem, zrobiliśmy porządek, ale bardzo ważne jest to, żeby na przykład dbać o taką higienę sprzętu na planie czy po planie, bo ja najczęściej korzystam z tego po planie, kiedy wiem, że już wróciłem, zjechałem, sobie patrzę, czy wszystko jest ok. I na przykład sobie biorę sobie obiektyw. Przede wszystkim korzystam też na przykład z takiego zwykłego po prostu pędzelka, który gdzieś mi tam został z jakiegoś remontu, który był nieużywany i którego używam. Pewnie jest do tego też jakieś super wymyślne, specjalne urządzenie za miliony monet. Ja takiego nie mam, korzystam ze zwykłego po prostu, żeby z grubsza zbieram te grubsze drobinki kurzu, a potem zwykłym powietrzem sobie przedmuchuję, żeby pozbyć się niechcianych tam paprochów na soczewkach, tak samo z drugiej strony. Jest to mega fajne, bo nie zostawi, to powietrze jest takie czyste, w sensie można kupić takie za 15 zł nie wiem, w Action pewnie coś takiego się znajdzie, tylko one są, tam często ten aerozol wychodzi i brudzi, tam to aż tak szoroni nam sprzęt, więc ja nie jestem tego fanem. To oczywiście też, jeśli zrobimy drugą stronę, to się to wydarzy, niemniej jednak z tej strony jest to czyste. Stosunkowo jest to drogie,
Dlatego to się raczej używa psiknięciami niż cały czas się trzyma, bo za taką butelkę to chyba coś od 60 albo do 100 zł się chyba daje, więc trzeba używać tego z głową. Wiem, że są zamienniki elektryczne, które też po prostu działają na tej samej zasadzie. Nie wiem, czy aż tak są mocne, bo to ciśnienie tu jest naprawdę takie, które robi wrażenie. Niemniej jednak będę testował sobie takiego elektryka i zobaczę sobie, czy też to ma sens. Numer 5. Takie zwykłe taśmy, znaczy zwykłe, niezwykłe, bo one są też takie specjalne, one są nitkowane w środku, więc one są też takie specjalne, ale to jest mega ważne urządzenie na planie. I ja wcześniej wspominałem kiedyś w innym moim odcinku na kanale, gdzie opowiadałem o tym, jak składać Alexę i tam było zastosowanie bardziej kamerowe, na przykład, żeby opisać karty, czy na przykład na kompendium napisać filtrowie, jakie są. To jest jedno z zastosowań. Drugie to jest na przykład, dba się bardzo często teraz o ekologię na planie, na przykład produkcja prosi, żeby używać jednorazowych kubeczków, tylko że nie używać ich jednorazowo, na przykład jeśli pijemy wodę, no to żeby z tego kubeczka pić wodę przez cały dzień, więc na przykład wtedy fajnie sobie opisać taki kubeczek. Odrywacie kawałek taśmy, piszecie swoje imię albo nazwisko, albo pseudonim i to wtedy też działa i to wtedy ma takie zastosowanie też takie higieniczne na planie, więc takie taśma i marker to też powinniście mieć zawsze w plecaku i nawet mimo tego, że ja kiedyś dostałem od produkcji również bidonik, to i tak go sobie opisałem, żeby po prostu on się albo jakby na przykład zgubił, to żeby ktoś wiedział, że to jest mój i żeby to na przykład mi go oddać i też to wprowadza jakiś taki komfort pracy, przynajmniej mój, że wiem, że go sobie opisałem i w razie jakby się zgubił, to łatwiej go znaleźć. Numer 6, The Phone Box. Jest to taki Apple Box, a jeśli nie wiecie, co to jest Apple Box, to jest to taka drewniana skrzynka gripowa, która ułatwia nam, na przykład trzeba stanąć w jakiejś wysokości albo usiąść, to zastępuje to jest takie urządzenie, które ma wiele zastosowań i tylko wasza kreatywność od waszej głowy zależy, do czego to zastosujecie. Ja mam tutaj taką wersję piankową, jest to takie trochę jakby styropian, ale on jest do udźwigu 900 kg, więc jest to naprawdę solidne. Jednym kołem na to wjeżdżacie samochodem i nic się nie dzieje. Waży to około kilograma, więc jest mega leciutkie i ja tego używam, myślę, głównie jako takie do siedzenia. Myślę, że na przykład jeśli mam taką sytuację, na przykład, że kamera jest na tyle nisko, że mogę sobie nie kucać, a usiąść, to wtedy z tego na przykład korzystam. Ja zauważyłem, że w tej formie przynajmniej dużo częściej się korzysta względem siedzenia, jakichś takich wstawania, niż na przykład gripowe, na przykład postawienie na tym kamery, choć też można na tym śmiało wstawiać kamerę, bo jest to do tego przystosowane i dałoby to w zupełności radę. I nawet możecie sobie zobaczyć, ja takie też opisałem sobie tutaj, bo coraz częściej to się trafia na polskich planach, więc żeby się nie mieszało, to ja sobie opisałem to za pomocą taśmy i wprowadzę jakoś taką porządek, żeby po prostu nikomu nic nie pomieszało. Z ciekawostek na przykład jeszcze jest coś takiego, bo ma to 3 różne wysokości. I na przykład ta najniższa wysokość to jest Los Angeles, czyli te najniższe budynki, potem mamy Chicago, średnie budynki i Nowy Jork, najwyższe. I na przykład jeśli ktoś was poprosi, na przykład podaj mi Apple Boxa Nowy Jork, to od razu wiecie, co i jak postawić. Czy na przykład poproszę Apple Boxa Los Angeles, więc jak ktoś was o takie coś zapyta, to jesteście już przygotowani. I ostatni taki gadżet, który bardzo doceniam i który zakupiłem stosunkowo niedawno, a to ze względu na to, że do tej pory korzystałem z tego od chłopaków, czy to na przykład asystentów, czy na przykład ostrzycieli, a jest to wózek filmowy. Jest to w końcu takie mój, nazwijmy to metr sześcienny na planie, przy którym mogę sobie spokojnie zbudować sprzęt, odłożyć sobie wodę i w końcu mogę to zrobić świadomie, bo do tej pory z takim lekkim wyrzutem sumienia robiłem to zawsze chłopakom, bo rzeczywiście nie lubi się odkładanie rzeczy, które nie są na przykład z danego departamentu. I ja to doskonale rozumiem, teraz jeszcze rozumiem to tym bardziej. Niemniej jednak właśnie zakupiłem go sobie ostatnio i bardzo, bardzo to ułatwia pracę na planie. Przede wszystkim dlatego, że na przykład mam tutaj górną część wyspy, którą po prostu sobie buduję kamerę, poniżej mam 3 obiektywy, czy po prostu cały sprzęt, do którego składam kamerę, ale na przykład teraz przerzucanie się z lokacji A do B totalnie nie stanowi problemu. Nie muszę robić 20 kursów z pojedynczymi rzeczami, tylko wszystko pakuję sobie na wózeczek, jadę sobie do samochodu, pakuję i zarówno sprawdza się to na przykład jak jestem taki one man army, gdzie na przykład realizuję sam reklamę, to wtedy w ogóle to się sprawdza najbardziej, ale na przykład kiedy jestem czy to operatorem sam, czy reżyserem, to również mi towarzyszy, bo jest to moje miejsce na planie filmowym, są tutaj moje rzeczy, moje graty i tutaj jakby nikt nie ma nic do tego, po prostu jest to moja wyspa, przy której mogę sobie po prostu pochillować i zrobić sobie swój bałagan, taki jak lubię.
A więc było to 7 rzeczy, których ja używam na planie, które Wam również rekomenduję, czy to takie firmy, czy inne, nieważne. Ważne, żebyście ewentualnie mieli te rzeczy, bo po prostu to Wam ułatwi pracę i taką utrzyma higienę na planie. To jest kropla w morzu, jeśli chodzi o tego typu urządzenie, tego jest dużo więcej, więc jeśli taka seria Wam się spodoba, dawajcie znać w komentarzu, a ja pokażę Wam jeszcze inne gadżety filmowe, które warto mieć ze sobą i które również ułatwiają pracę na planie filmowym. A tymczasem się żegnamy, dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia.